Lekki dreszczyk adrenaliny. Dość duże podniecanie. O co tu może chodzić? Nie uwierzycie. Jutro lecę do Limy. Jestem teraz w Cusco. Odebrać mój motocykl od Ady z Gonna Travel. Parę miesięcy temu zapytałam Ady, czy nie chciałaby zjechać moim motocyklem z Kolumbii do Peru. Dla mnie było to duże ułatwienie, ponieważ nie musiałam lecieć specjalnie do Kolumbii i robić tej samej trasy, którą już robiłam wcześniej z Nicolasem. Znowu dla Ady była to przygoda i chętnie się zgodziła na moją propozycję. Wraz ze swoim tatą przejechali około 5000 km z Bogoty do Limy. Dobra, kochani. Jestem gotowa, spakowana. Udało mi się spakować do tego, ale mam przed sobą jeszcze to. Nie wiem, jak mi się z tym uda wejść na samolot, bo w samolocie mam w cenie tylko jeden plecaczek, który może być pod siedzeniem. Także zobaczymy. Jest podekscytowanie. To najważniejsze. Idę. Vamos! Jeszcze przed wyjściem na lotnisko biorę kokosa, arbuz i sok pomarańczowy. Na lotnisko wszystko drogie i nie ma nic praktycznie zdrowego. Więc patrzcie, co pan ma. To jest raj, kochani. To jest raj. Witajcie w Limie. Brzydkiej, okropnej Limie. Przez pół roku pogoda jest taka, jak widzicie. Jest wieczna garuła, czyli mrzawka i nie ma w ogóle słońca. Kto się decyduje na mieszkanie w Limie? Ale przez kolejne 6 miesięcy jest piękna pogoda. Dzisiaj gra Peru z Australią o wejście do mundialu. Nie wiem, czy się to tak mówi, bo ja się w ogóle na piłce nożnej nie znam, ale od dzisiejszej gry zależy, czy Peru wejdzie do mundialu w Katarze. Wyobraźcie sobie, że prezydent Peru dzisiaj zrobił w całym Peru wolny dzień, tak jak niedziela, więc nikt nie pracuje. Ja przez to nie mam w ogóle korku w Limie i dojeżdżam do hotelu 26 minut, co zawsze zajmuje godzinę. Ale przez to, że jest wolny, nie mogę iść do mechanika, znaczy Ada nie może iść do mechanika. I ja nie mogę dać drona do naprawy. Także więcej minusów przez to wolny prezydenta, przez to, że Peru gra na mundiale. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Nareszcie, po 6 miesiącach oczekiwania na papiery, mój motocykl dotarł do Limy bez żadnych problemów. Muszę przyznać, że również byłam lekko zestresowana tym, że mam przed sobą 1300 km do pokonania z Limy do Cusco totalnie sama. Głęboko w sercu czułam, że to będzie jedna z moich najpiękniejszych podróży. W tym momencie jest mecz. Dlatego wszyscy mają koszulki peruwiańskie, że chociaż restauracje były otwarte. Jugando corto Boy. Por ese lado siempre Boy. Boy, ¿qué quiere pasar? Estaba cayendo, la falta de Trauco. Tiro libre. Inca, venga. Powiem wam, że atmosfera jest naprawdę fajna. Kurde, no czegoś takiego w Europie raczej chyba nie ma. Chyba, że nie byłam. Jak był mundial w Polsce. Sorry, przecież to jeszcze nie jest mundial, to dopiero kwalifikacje. Patrzcie, jakie kolejki przed barami. Przed każdym sklepem, nawet w sklepach są kolejki. Kochani, jestem pewna, że jutro prezydent Peru ogłosi żałobę narodową i też nikt nie będzie pracował. Sorry, Peru. Widzieliście te karne. Pewnie nie oglądaliście, ale Peru przegrało. Uwaga, uwaga! Patrzcie, kto przyjechał z moim moto. Gonna Travel z tatą. Nie wierzę, są tutaj. Vlogerki. Jak ty wiedziesz jutro? Ty, a tego to ja nie wiem. Ada, jak podróż?
Super. Jesteś spęczona? Cieszysz się, że już jesteś na miejscu? Nie wiem co się dzieje teraz w ogóle. Nie wiem co będzie, jeśli nie będzie motoru teraz i już taki wir wpadłam w tej podróży, że nie wiem jak się obudzę, nagle nie mam motoru, to co? Nie wiem. No teraz będziesz odkrywać Będę zagubiona Pożyczę ci go znowu. z powrotem, ale no, przez północne Peru nie jadę już. Ale może z Argentyny będziesz chciała pojechać. Może. Słuchajcie, Ada płacze. Nowy Żegna opony, się. człowieku, ten motor to teraz jest wart dopiero pieniądze. Tak, dokładnie. Bardzo to się wszystkie. emocjonalnie. Ada mi zmieniła opony, słuchajcie, wszystko. No nie, Wszystko jest. Dobre 30 dni. Także teraz przechodzi w moje ręce. Przychodzi, ciotka oddaje. Dzieciątko. No to nic. W drogę dalej. Dokładnie. Motor mamy przejechać całą Amerykę pod nią. Pożegnanie, wyjeżdżają na swojej Hondzie. Także 10 w nocy, ja idę spać, bo o 8 muszę naprawić dronę. Bye! Trzymajcie się. Pozdrawiam. Nie, żebym się nie bała. Teraz się mega boję. Zwłaszcza po wczorajszym spotkaniu z Adą i jej tatą, który strasznie mnie ostrzega przed Limą i jazdą w Limie na motocyklu. Zobaczymy jak to będzie, bo w sumie w Limie nigdy nie jeździłam na motocyklu, a muszę wyjechać z tego miasta. Zobaczmy jak będzie. 50 na twarzy jest. Dobra, gotowa. Także pierwszy odcinek Lima Paracas 250 km. Jestem już na Panamericanie. Wyjechałam z Limy. Tak się cieszę. Spoko. Dla mnie naprawdę te drogi peruwiańskie i kierowcy nie są hardkorowi. Może dlatego, że ich znam po prostu. Wiem jak tutaj jeżdżą. Jest zimno. Tak. W Limie jest zimno, mam dwie główki. Tak jakbym jechała na tęczowe góry. Tak jestem ubrana. Czajcie? Jak tylko wyjechałam z hotelu, to poczułam taki przypływ dopaminy, że trudno to opisać. Byłam w swoim świecie, czułam się świetnie na motocyklu i najważniejsze, byłam pewna siebie. Jeszcze 20 km. Nawet trochę się rozchmurzyło i jest, nie wiem czy widzicie, niebieskie niebo. Patrzcie tutaj. Ica, Pisco, jadę w prawo na Pisco, potem Paracas. Tak zimno, jedziecie wybrzeżem Peru, jest wam zimniej niż w górach. Na mój pierwszy dzień podróży wybrałam dojazd do Paracas. Jest to dość krótki odcinek z Limy. Znałam drogę oraz bardzo chciałam zwiedzić na motocyklu rezerwat Paracas, który jest jednym z najbardziej dzikich i surowych miejsc w Peru. Po 4 godzinach dotarłam do rybackiego miasteczka Pisco, a następnie do turystycznego Paracas. Widzicie jaki mam widok z tyłu? Mam tak wyjechany pokój z takim widokiem i z takim tarasem. Patrzcie na ten widok. Tak, to jest ocean. Jak tylko dotarłam do hotelu, pojechałam od razu do rezerwatu Paracas. Nie jadłam nic, jadłam tylko dzisiaj rano śniadanie o 7. Jest już 3:00 i powiedzieli mi, że do 3:00 jest tylko otwarty rezerwat narodowy Paracas dla motocykli, więc po prostu tylko się ogrzałam 5 minut w pokoju i pojechałam.
Jestem już tu któryś raz, naprawdę, ale jest pięknie. Po prostu to jest tak niesamowite miejsce. Popatrzcie, popatrzcie jaka jest droga. Z prawej macie ocean, a tutaj macie wydmy. Hello. Patrzcie, z tej strony macie wydmy. I tam jadę. Ale jestem szczęściara. Powiem wam, że ja nie wiem, ale tak to jakoś jest, że jak jesteś sama, podczas podróży, sam, bo to samo ma Niko. Jak Niko wyjeżdża sam w podróż, to ma takie same odczucia jak ja. Ale to jest tak zupełnie innie przeżywana podróż niż podróż we dwójkę, że to trzeba przeżyć. Musicie to przeżyć. Jeszcze jeśli nigdy nie podróżowaliście solo, to spróbujcie. To jest inny dimension. Każdy z nas tego potrzebuje, jestem tego pewna. Ja się tak czuję wolna. Tak wdzięczna światu za to, że tu jestem. W naturze, rozumiecie? To miejsce jest cholernie turystyczne. Ale jestem tu zupełnie sama. No i komu mogę dziękować, jak nie matce, naturze za to wszystko. Jest przepięknie. To był dopiero koniec pierwszego dnia mojej samotnej podróży, a ja już czułam, że odkrywam siebie na nowo. Nigdy nie doznawałam tylu skrajnych emocji podczas podróży, jak teraz na tej solowej wyprawie. Czułam się kompletnie w swoim żywiole i przeżywałam w 200% każdą chwilę. To miejsce to obłęd. Wjechałam poza bramki. Nie było napisane prohibido, czyli zakazane, więc stwierdziłam, okej, mogę wjechać. Bo widziałam ślady samochodu. I patrzcie, jeszcze tak dziewiczego miejsca, tak surowego miejsca tutaj w Paracas nie widziałam. Jakbym miała namiot i materac, to bym się tu rozbiła. Cholernie bym się bała tu zostać, ale jedno z najpiękniejszych miejsc tutaj. Popatrzcie na to. Ej, słuchajcie, i tam zobaczyłam, że jest jakiś motocykl i tam ktoś chodzi jeden. Nie wiem, kto to jest. Jakiś lokals. Powiem wam, że dzisiejszy dzień to sztos. I tak właśnie kończył się pierwszy dzień mojej wyprawy. W Paracas miałam przepiękny zachód słońca nad oceanem i z takim widokiem powoli zasypiałam w swoim pokoju. Kończyła się również trasa, którą znałam z wcześniejszych przejazdów i jutro miałam zacząć nową przygodę po bezdrożach, które będą mi zupełnie obce. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.